We just retired and set our hearts free. The ocean calls like a sweet melody. We found our dream, now time to believe. A brand new chapter, we're ready to weave. The winds will guide us both night and day. Our souls will dance in the salty spray. We bought a catamaran named New Wave. Sailing the world is the life we crave. From shore to shore we'll ride so wide. With freedom always by our side. Okej. 13 maja wypływamy do następnego miejsca. To jest Isla Caia de Muretos. Nie wiem, czy my to the right pronunciation, to dobrze wymawiamy, no ale mamy 20 mil. Na razie jak jest 25, 26 i rośnie noc. Mamy ile godzin? 4-5 godzin? No, Tak mniej więcej. 5 godzin. I dziad znowu morze. Opuszczamy nasz one day all inclusive, który mieliśmy wczoraj. Przepływamy między rafami i wypływamy na otwarty ocean. no, płyniemy na Koryczy Hall. Mam nadzieję, że on podniesie, że on się ruszy, czy my się ruszymy. No, na kotwicy. Ale na naszym kotwicowisku, ja wybrałem te kotwicowisko, a to sobie. Wyspa docelowa przed nami. Jeszcze może z godzinkę. No i mijamy tutaj molo. Po ciężkich paru godzinach, jak widać, mocnych fal, mamy tutaj dużo zielska na pokładzie, dopływamy do Isla Caia de Muretos. Zostaniemy tutaj parę dni, jest tu kilka rzeczy do zobaczenia, to na pewno będzie do zaliczenia ta latarnia morska. No nie jesteśmy sami, widać, jest to popularne miejsce, bo tutaj dużo łódek się chowa przed wiatrem i falami. Zajęło nam to no prawie 5 godzin. Dzisiaj mamy bardzo dzień wypełniony. Mamy zaliczyć tutaj 2 wycieczki. Jedna jest na górę tutaj, a druga jest na latarnię. Ponoć wejście na latarnię jest dość niebezpieczne. Tam trzeba używać maczety. Darek zabrał maczetę. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Teraz trzeba wyjść z dyngi. To też może być ciekawe. Jest duży swell. Szukamy miejsca, gdzie w sumie jest najbezpieczniej. Wczoraj tutaj było fajne ognisko organizowane przez tutaj te cruiserów. Może tam w rogu, co? Tak. Jesteśmy już na wyspie. Tu ciekawostką jest, którą żeśmy się dowiedzieli od lokalnych ludzi, że to zostało zniszczone, jak przyszła Hurricane Maria. Nigdy nie zostało to odbudowane i zostało to w takim stanie w sumie nieruszone. W sumie z daleka to wygląda naprawdę bardzo fajnie, ale wygląda, że to są ruiny rozsypujące się. A szkoda. Nikt tego nie wyremontował. Tak jakby czas się tutaj zatrzymał. Nie wiadomo, czy to był prywatny dom,
czy to był jakiś ośrodek, ale wygląda naprawdę, musiało to być coś fajnego. Tam jest część deku, która została. No i to wszystko się po prostu rozsypuje. To, co dziś widzimy na wyspie, to pozostałości po niewielkim centrum turystycznym i bazie strażników rezerwatu. Jeszcze kilkanaście lat temu znajdowały się tam drewniane pomosty dla promów i katamaranów, małe muzeum przyrodnicze, altany dla turystów, toalety, budynki mieszkalne dla strażników rezerwatów i oznakowane szlaki prowadzące do latarni morskiej. Największe zniszczenia przyniósł huragan Maria w 2017. Potężne fale i wiatr zniszczyły znaczną część infrastruktury wyspy, w tym pomost, budynki dla odwiedzających i zaplecze rezerwatu. Następnie przyszły trzęsienia ziemi w 2019 i 2020, które dodatkowo uszkodziły obiekty i sparaliżowały działalność służb. Strażnicy przez długi czas nie mogli tam mieszkać, a część infrastruktury pozostała bez opieki. Dlaczego tego nigdy nie odbudowano? Dobre pytanie. Przede wszystkim koszty. Każda śruba, deska czy worek cementu musi zostać przywieziony łodzią na bezludną wyspę. Status rezerwatu. Caia de Muretos jest obszarem chronionym ważnym dla żółwi morskich i suchego lasu tropikalnego, więc nowe inwestycje podlegają ścisłym ograniczeniom. No i oczywiście biurokracja i brak funduszy. To właśnie dlatego podczas spaceru ma się wrażenie, jakby wyspa została nagle opuszczona. Wśród kaktusów i suchych krzewów stoją rozsypujące się budynki, zardzewiałe konstrukcje i resztki pomostu. Pozostałości po czasach, gdy przybywało tu nawet kilkadziesiąt tysięcy turystów rocznie. Znaleźliśmy lwa, symbol dawnej potęgi. Ciekawe, gdzie on stał, nie? Teraz go przy jakimś wychodku postawili. No, ale... Zabieramy na łódkę. Zabieramy. Na dziób postawimy. Tak, dokładnie, jako ozdobę. Darek idzie pierwszy Bo to nie jest maintain, musimy tu wiesz. z maczetą. Będzie... Ale po co ty to tniesz? Biedne kaktusiki. Osiot. Musimy sobie drogę utorować, aby tam dojść. Darek, dobrze się czujesz z tą maczetą? Real man, z narzędziem w ręku. Wśród kaktusów i palącego słońca natura powoli odzyskuje to, co kiedyś należało do człowieka. Spacerując po wyspie, czujesz się jak odkrywca odwiedzający zapomnianą wyspę duchów. Droga przez kaktusowy las. Wygląda to naprawdę super. Tu mamy przeszkodę za przeszkodą. Droga coraz bardziej się zawęża. Kaktusy po jednej i po drugiej stronie. Się przedzieramy. Goodness. Darek idzie przodem z maczetą. Niesamowity las kaktusów. Spróbuj się tam dostać, to No kaktus za kaktusem. powyginane. O, ale kaktus. No ale ten to chyba największy. Zobacz. Ale zobacz jaki on gruby na samym początku. To też 100 lat, zobacz jaki korzeń. Niesamowity. Chyba też ma 700 lat. No, idziemy dalej. A to w ogóle maczeta coś tnie? Mamy obstyk. Kolejne. Okej. Podążamy dalej.
przez las kaktusów. Jedno z fajniejszych wycieczek, jakie zrobiliśmy. Czegoś takiego jeszcze żeśmy nie zrobili, żeby chodzić w lesie kaktusów. Niesamowite. Wow, kaktusy mi się Im bliżej latarni, tym bardziej można odnieść wrażenie, że cofnęliśmy się w czasie. Opuszczone budynki, ślady dawnej obecności człowieka i wszechobecna dzika przyroda tworzą atmosferę prawdziwej wyprawy odkrywców. To nie jest zwykły spacer, to podróż do miejsca, o którym świat zdaje się powoli zapominać. Wygląda na to, że opuściliśmy las kaktusowy. Jest ich tutaj coraz mniej i wspinamy się w stronę latarni. Jak idzie? No teraz zaczyna pod górę być ciężej. Okej. Ale już niedaleko ponoć. Tak jak widać, to była kiedyś trasa, nawet z opisem, ale tak jak mówiliśmy, zostało to zniszczone i nikt tym się już więc nie opiekuje. Przed nami latarnia morska, jeden z najbardziej odizolowanych zabytków Puerto Rico. Został zbudowany przez Hiszpanów w 1887 roku, aby pomagać statkom bezpiecznie omijać niebezpieczne wody południowego wybrzeża wyspy. Zniszczona. Zobaczymy, czy nam się uda dostać do środka. Szukamy wejścia, bo tu ponoć się jakoś można dostać. Wygląda spooky, jakieś pomieszczenia. Tu jest jakaś dziura w murze, co oni mówili. Może tędy można się dostać do środka. No ja nie wiem, jak to przejdę. To nie jest taki prosty. Pisze, wstęp zabroniony, ale nie dla nas. Nie dla nas. My nawet Tu jakieś schody. z tyłu sklepu wejdziemy. Schody nie wyglądają za dobrze, ale wiesz co, one at a time. Jak polecie, to ja i ty będziesz mnie ratować, albo ty pierwszy, albo ja idę. Kto pierwszy idzie? No wiesz. We dwójkę jak spadniemy, to do dupy. Jak jedna spadnie, to jest okej, drugi wyratuje. Znaczy ja No ciebie dobra, no ja idę. Ja ciebie wyratuję. Tylko powolutku każdy step testuj. Czy nie jest przerdzewiały. Powolutku idź. Ja myślę, że jest okej. Każdy step testuj. No lepiej wejdzie, jak ty spadniesz. A jeszcze wyżej idzie. Okej, let's go. Idziemy na samą górę. No na samą górę to ja nie wiem, Bacha. No zobacz, idzie. Weszliśmy na pierwsze piętro, Beata się upiera na drugie piętro. No wiesz. Ale widać ładnie nasze kotwicowisko. Granik tam u góry nie trzyma. Następny widok. No idziemy dalej. To nie już to dobry pomysł. Jak tam twój lęk wysokości? Ja się schodzę. Co, jak? Schodzimy? Schodzisz? Ja schodzę. Podajesz się znać, tak? Tam zobacz jak przerdzewiałe jest, nie wchodź mi na to. Zobacz Bada, jak ta podłoga jest Dobra, przerdzewiała. ja tylko tu... Nie wchodź mi tam. No tak. Tam nie wchodź, bo się... Tu jest wszystko przerdzewiałe. Także chyba nie będziemy ryzykować. Chociaż? Aha. Okidoki. Here I am. Wow. Darek tam na dole. Tak jak mówiłam, boi się wysokości. My mamy tutaj piękny widoczek. Łódki z daleka widać.
No dobra, tu jest część główna latarni, nie działającej, tak jak mówiłam. Mocny wiatr. Wszystko przerdzewiałe. Okej, schodzę na dół. Dun, 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 dun. Okej. Schodzę na dół. Okej, Gdzie ty jesteś? już zeszłam na dół. Tam lepiej nie chodź. Już weszłam. Kowa część latarki. Tak jak widać, wszystko zniszczone. Rozpada się. A szkoda, bo to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Stamtąd żeśmy przyszli. No i dzisiaj w programie mamy jeszcze tą górę do zaliczenia, która jest przed nami. Okej. Jak Ci się podobało? Bardzo ładny widok. Widok, ale cały hike był niesamowity, nie? Przez te kaktusy. Fajnie było, takie inne, nie? No ale to jeszcze nie koniec. Zrobiliśmy sobie krótką przerwę, bo tu deszczyk nam popadał i ruszamy na górę, zdobywamy góry. Teraz tą górę trzeba zdobyć. Teraz tą górę trzeba... Beata nie opuści żadnej góry. No oczywiście, to jest też na naszej liście dzisiejszej. Ale ta chyba jest mniejsza od tamtej, gdzie jest. Góra przed nami. No wygląda, że tam też nie można wchodzić. No ale to też nas nie powstrzyma. Jakby ktoś nas nie znał. Do not enter, unsafe structure. No ale widzę, że ktoś się z tym definitywnie nie zgadzał. No i wejście zostało naturalnie otworzone. Więc idziemy. Zdobywamy następną górę. Beata nie odpuści żadnej. Dwie góry w ciągu jednego dnia. Wygląda, że jest wejście na górę. Coraz fajniejsze widoczki. Okej, idziemy wyżej. Tu jakieś jaskinie są, widziałeś? Pod spodem. Wow. To jest następna jaskinia. Doszliśmy do kapliczki zdemolowanej. To jest część posągu. Dalsza część. Jak widzimy, ludzie już odpuszczają tą zatokę. My jeszcze zostajemy do jutra. I dopiero jutro rano będziemy się ruszać. Wspinamy się wyżej. No, wyszliśmy na samą górę. No nie na samą, bo sama góra to jest tam, ale chyba... Tam widziałem ci gówniarze weszli, ale ja nie chodzę tam. Oni tam byli jakoś, ale ja tam nie chcę iść. Mówię, Beata, ja wracam. Gdzie czekasz, na co? Ja ci mówię, że ja wracam. Jesteśmy prawie na samym szczycie. Ktoś odpływa. A my dzisiaj chyba rano, jutro, od samego rana idziemy. Wszystkie szczyty zdobyliśmy. Węgi stoi i odpłynęła. No i tak, towarzystwo się rozpływa. Była wczoraj impreza na plaży, barbecue i każdy w swoją stronę. It's okay.
Doszliśmy prawie do czubka, no ale widzimy, że tu kapitan już siedzi, trzyma się gruntu, bo się boi wysokości. Ja jestem tak bardzo dumna z Ciebie, jestem, że tak wysoko wyszedłeś. Zobaczcie, jakie mamy piękne view. No i teraz trzeba będzie się dostać na dół, co będzie chyba bardziej skomplikowane niż wejście. Mamy dzisiaj 15 maja. Ruszamy w stronę Salines. Zostawiamy wyspę. Mamy ile mil? 15 mil przed nami. Powinien być to krótki przelot. Mam nadzieję, że nie będzie, że tym razem fale. To prawda, cały czas mamy prosto w dziób, ale wypływamy rano, ponoć rano są mniejsze. No zobaczymy. Fajna wyspa, widzieliśmy tutaj, drapaliśmy się na czubek, tam prawie na czubek, no i byliśmy na latarni. Płyniemy do Następna destination Selina. tutaj, Cayo Maya. Selina. Playa de Selina. Salines. Tam jest po 3 godzinach, no może 3,5, dopływamy na miejsce. Podróż, przeprawa była bardzo spokojna. Pożegnaliśmy Wyspę Duchów i jej opuszczoną latarnię i ruszamy dalej. W Playa Salina zatrzymujemy się tylko dosłownie na chwilkę, jedno piwo pod tarponami. Szybkie rozprostowanie nóg i już podnosimy kotwicę. Następny przystanek Culebra. W końcu przygoda sama się nie przeżyje. No, mamy tutaj tarpony. Piwo z tarponem. No jak, będziesz wskakiwał do tych tarponów? Nie? Już jesteśmy tutaj w zarąbistej restauracji, jak widać. Przy drzewie. Cheers! Mamy piwko pod tarponami. Zobacz, jakie piękne drzewo. W następnym odcinku dalej buszujemy po Puerto Rico. Docieramy do kolejnych pięknych i mało znanych zakątków. Culebra i Culebrita mają naprawdę wiele do zaoferowania. Turkusową wodę, dzikie plaże i miejsca, które trudno znaleźć na mapie. To już jednak będzie ten nasz czas pożegnania z Puerto Rico. Mamy nadzieję, że zostaniesz z nami, żeby to wszystko zobaczyć. Do zobaczenia w kolejnej przygodzie. See ya, bye!